Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się demontażem i montażem Sony Ericssona T290i. Ściągamy tę klapkę, kartę SIM i tu widzimy tutaj tylną budowę. Spróbujmy ją tutaj wymontować. Od razu mówię, że ją się bardzo ciężko tutaj demontuje. Trzeba jakimś specjalnym właśnie takim szpikulcem, bo takim plastikowym narzędziem będzie naprawdę bardzo trudno. No chyba że naprawdę jest bardzo cienkie, to może jeszcze nam się uda wbić. Najlepiej to zrobić takim właśnie szpikulcem. Oczywiście uważajmy, robimy to w takim miejscu, by po prostu nie uszkodzić naszej obudowy i oczywiście nie porobić jakichś takich wgniecień czy uszkodzeń obudów. Teraz zajmiemy się odkręceniem. Mamy tutaj główne 1, 2, 3, 4 i 5, 6 śrubka. Odkręcamy je wszystkie. Mamy już 3, 4, 5 i ostatnią śrubkę. Oczywiście pamiętajcie, jeśli chodzi o te śrubki środkowe, by je tam zamontować z powrotem w to samo miejsce. I wyciągamy wszystkie śrubki, by nam nie przeszkadzały. I teraz widzimy, że nam samoczynnie tutaj obudowa przednia fajnie wyskoczyła. Tu widzimy na przedniej obudowie mamy głośniczek od rozmów i oczywiście mikrofon. To wszystko oczywiście jest wymienne, także spokojnie sobie możemy wymienić. I tu widzimy, troszkę tak to śmiesznie wygląda. Klawiatura nasza numeryczno-funkcyjna, a raczej płytka tej klawiatury. Tu w tym przypadku nawet nie ma zaczepów żadnych, tylko po prostu nakładanie tutaj na te styki. Wcześniej były tego typu styki właśnie różnego takiego rodzaju. I tak samo spotkałem się też w starszych Nokiach, też tego typu właśnie, że nakładało się tylko, a nie było w ogóle zapinek na płytę główną. I tu widzimy płytę naszą. Spróbujmy ją tutaj wyciągnąć. Podwadzamy ją, naszą płytę. Spróbujmy od samej góry. Tu chyba płyta jest, wydaje mi się, przyklejona. Tu jeszcze mamy nasz mikrofon. Nie wiem, skąd ten mikrofon wyleciał. Aha, jest tutaj mikrofon. Wszystko jasne. Tu jest, w tym miejscu był właśnie nasz mikrofon. Widzimy w obudowie przedniej. I teraz spróbujemy wyciągnąć naszą obudowę. Ona jest prawdopodobnie tam przyklejona wewnętrznie. I tak jak mówiłem, ona jest przyklejona, dlatego że tutaj ta nalepka e-mail z tej strony właśnie przykleja się tutaj do blaszki tej płyty głównej i jest dość ciężko ją odlepić. Tu widzimy, na korpusie jest główny głośnik, tu jest zasięg. Zasięg oczywiście możemy w bardzo prosty sposób tutaj wyciągnąć. Tu jest ramka. Tu widzicie, on jest. Tu wbijamy i wyciągamy nasz palec. Zobaczcie sobie, bardzo łatwo. I zobaczcie sobie jeszcze nasz wyświetlacz. Nasz wyświetlacz jest też przyklejony. Jest dość ciężko go odkleić.
ale delikatnie podwadzając w takim miejscu, by było w miarę ok. I widzimy, że już jest wszystko dobrze. I tu widzimy nasz wyświetlacz. Możemy w prosty sposób tutaj zdemontować. Tu możemy oczywiście go odpiąć i jest ok. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. Zobaczcie sobie, że w tym telefonie niestety nie można fast portu wyciągnąć jak w starych telefonach i włożyć z powrotem nowy. Musimy to robić niestety poprzez lutowanie tutaj, niestety, ale tak jest. Montujemy naszą płytę główną wraz z wszystkimi tutaj podzespołami w korpusie. Zakładamy tutaj naszą płytkę klawiatury w tym samym miejscu, w którym się znajdowała. Oczywiście nasz tutaj widzimy mikrofon odwróciłem w odwrotnym kierunku, bo tutaj właśnie musi stykać tutaj z tej ścieżką na płycie głównej, więc musi być w takim kierunku. I teraz oczywiście musimy przeczyścić nasz wyświetlacz z brudów, odcisku palców, kurzów. Jak już to zrobimy, nakładamy nasz przedni panel. Nakładamy go, ale musimy tutaj chwilkę. Nakładamy go. Od razu musimy już skręcać nasze śrubki, dlatego że to jest zrobione na styk, bez żadnych zaczepów, więc musimy od razu już tutaj przykręcić. Od razu kręcimy na samym dole, bo tam właśnie jest ta nasza płytka klawiatury. Następnie śrubki u samej góry. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie pod tym filmem. Cześć.